Najpierw muszę założyć takie plastikowe podkładeczki wchodzące tutaj aż w tę obudowę. Raz. Ok, wydaje mi się, że ten silnik jest już tutaj naprawdę mocno i fajnie zamontowany. Teraz muszę zamontować cały ten mechanizm zwijania przewodu. Czyli co, tak byłoby to, powiedzmy, zmontowane. Nawet chyba się to trzyma i tutaj tak samo. Mam już te przewody połączone, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, tutaj tego połączenia oryginalnie nie było. Wydaje mi się, że doszedłem do pozycji, w której ten czujniczek jeszcze się pali. Zobaczcie, tutaj widać. A teraz po prostu nakładam tutaj całą tę górną część odkurzacza. O, nawet to działa. Może nie do końca. Jak też tutaj w ten otwór wylotowy i wtedy ta rura całkiem fajnie działa jako dmuchawa. Cholera, dobrze, że nikt z rodziny nie widzi, jak wygląda wanna podczas czyszczenia rury od odkurzacza Ural. Tak, i włączmy odkurzacz. Cześć, jeżeli uda mi się to nagranie zmontować na czas, tak jak planuję, to chciałbym je opublikować na kanale akurat w ostatnim tygodniu mijającego roku. Co prawda tak sobie na początku planowałem, że pod koniec grudnia zrobię takie podsumowanie, co podczas roku udało się pokazać, ale okazało się, i to było też dla mnie takie sympatyczne zaskoczenie, że jednak tych filmów jest już naprawdę sporo opublikowanych w mijającym czy w minionym roku. Udało się nam na kanale obejrzeć kilkadziesiąt różnych starych, zabytkowych, mniej lub bardziej zabytkowych urządzeń i tak naprawdę, żeby zrobić takie podsumowanie sam, muszę najpierw to wszystko dosyć dokładnie przejrzeć. To mi zajmie trochę czasu i myślę, że takie podsumowujące nagranie będzie jednym z pierwszych, które wrzucę w pierwszych tygodniach nowego roku, podsumowanie minionego roku i zapowiedzi tego, czym będziemy się zajmować w następnych tygodniach czy następnych miesiącach, ale pomyślałem sobie, że mimo wszystko w ramach takich noworocznych porządków zajmę się zmontowaniem jednego z urządzeń, które już od dłuższego czasu stoją u mnie tutaj w warsztacie rozłożone i chciałbym je wreszcie złożyć do kupy. Mam na myśli ten radziecki odkurzacz Ural z 1978 roku. Kilka tygodni temu, czy już chyba kilka miesięcy temu, mogliśmy obejrzeć demontaż tego odkurzacza. Ja go wtedy rozkręciłem na części, wyczyściłem. Wyjęliśmy z tego odkurzacza wtedy też ten silnik, model AP600 typu AWP4 i ten silnik pojawiał się w nagraniach na kanale w ostatnich tygodniach co najmniej 2 razy. Po pierwsze robiłem takie nagranie z bardzo ogólnym przeglądem różnych silników do radzieckich odkurzaczy, a po drugie poświęciłem też jedno długie, chyba mniej więcej godzinne nagranie tylko temu silnikowi. Rozkręciliśmy go tam wtedy, dopasowaliśmy do niego nowe szczotki. Przede wszystkim zmierzyłem w nim łożyska. Tutaj jedno z łożysk ma dosyć spore luzy. Nie będę tego wszystkiego powtarzał. Jeżeli macie ochotę, obejrzyjcie nagranie poświęcone temu silnikowi. Link do niego zamieszczę na końcu tego filmu. I do tego silnika na pewno jeszcze będziemy wracać, bo będę chciał, zamówiłem już do niego pasujące łożyska i będę chciał je wymienić, ale nie chciałbym, żeby przez ten cały czas ten odkurzacz stał tutaj w częściach. Chciałbym tą wymianę łożysk zrobić za jakiś czas. Nie chcę ciągle powtarzać tematyki tego akurat konkretnego radzieckiego silnika. Zrobię to za kilka tygodni dla odmiany, żeby już Was tym silnikiem nie męczyć. Na razie zamontuję go tutaj z powrotem w tym odkurzaczu, natomiast jego wyjęcie to nie jest jakaś strasznie skomplikowana sprawa. Myślę więc, że możemy powoli zacząć ten odkurzacz montować. Ja sobie jeszcze raz króciutko obejrzałem poświęcone mu nagranie, żeby przypomnieć sobie kolejność montowania tych wszystkich elementów. Ale przyznaję, że robię ten montaż odkurzacza Ural robię po raz pierwszy, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj mogę się w czymś pomylić. No zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie myślę sobie, że część tych wszystkich elementów odłożę. To jest worek na kurz, czy tam w każdym razie pojemnik worka na kurz, który będzie nam potrzebny troszeczkę później. Może najpierw
zacznijmy od zamontowania tutaj silnika w obudowie. Myślę, że teraz będzie dobrze te wszystkie elementy widać. Najpierw chciałbym zamontować silnik w takim, nie wiem jak to nazwać, kołnierzu, na którym będzie dalej przykręcona cała górna część obudowy. Tutaj od spodu będzie się znajdował pojemnik na kurz. Ja już zacząłem, prawdę mówiąc, raz zakładać ten silnik na ten kołnierz, ale przypomniałem sobie, że tutaj powinna się jeszcze znajdować taka trzymająca i amortyzująca go uszczelka, chyba założona w ten sposób, jeżeli się nie mylę. Tak, i ona tutaj powinna wchodzić w ten otworek. To jest, jeżeli dobrze to zinterpretowałem, czujnik zapełnienia pojemnika na kurz i on znajduje się tutaj w pobliżu kondensatorów, to znaczy nie mogę go zamontować tutaj gdzieś po drugiej stronie, bo on będzie tutaj połączony takim przewodem z kondensatorami. Ten drugi przewód będzie szedł do lampki znajdującej się na obudowie. Natomiast chyba w ten sposób to wystarczy i tak będzie to poprawnie zamontowane. Tutaj patrzę, że ta krawędź uszczelki weszła do środka dobrze. Tak jak mówię, już raz zacząłem montować ten odkurzacz przed chwilą i zapomniałem o tej uszczelce, ale zorientowałem się, że ten silnik po prostu zbyt luźno tutaj siedzi. Dobrze, teraz tu musimy przykręcić 4 śruby. Najpierw muszę założyć takie plastikowe podkładeczki wchodzące tutaj aż w tę obudowę. Raz, 2, 3 i 4. Tutaj na wierzch idą takie malutkie plastikowe podkładki, metalowe podkładki. O, raz, 2, 3. Gdzieś tu jeszcze jest. Raz, tu jeszcze mi jednej brakuje. Na szczęście tych śrubek różnych nie ma bardzo dużo. O, już znalazłem. Jeszcze jedna podkładka i teraz potrzebuję 4 takie nieduże nakręteczki. Tutaj mam pierwszą, drugą, trzecią i 4. Ta mi jakoś krzywo weszła na śrubę. Dobra, teraz chyba lepiej. Chyba szybciej będzie teraz wykorzystać klucz do ich przykręcenia. Nie pamiętam. To był nieduży kluczyk, to jest chyba 8. 8 nawet chyba jest za duża. To jest 7. O, 7 chyba powinna pasować. Dobra. Teraz mogę je troszeczkę mocniej dokręcić. Ok, wydaje mi się, że ten silnik jest już tutaj naprawdę mocno i fajnie zamontowany. Możemy od razu, mogłem to może zrobić wcześniej, byłoby wygodniej, ale możemy od razu przyłączyć tutaj jeden z przewodów idących do czujnika worka na kurz. O, ten żółty przewodzik. Przepraszam, tego chyba nie widać za dobrze, ale to jest tylko kwestia przykręcenia tutaj śrubki.
Nawiasem mówiąc, nie sprawdzałem jeszcze, na jakiej zasadzie działa ten czujnik zapełnienia worka i nie jestem pewien, czy tą śrubką nie dokonuje się jakiejś jego regulacji, czy w każdym razie regulacji jego czułości. Zobaczymy to później. Wydaje mi się, że on tutaj przy zwiększającym się ciśnieniu powinien coś stykać i zapalać znajdującą się na odkurzaczu lampkę. No, fajnie, jeżeli to będzie działało. Zobaczymy, spróbujemy to później uruchomić. Dobra, to mamy zmontowane. Możemy, tak sobie myślę, może na chwilkę włączyć ten silnik. Podłożę tu taką gumową podkładkę, żeby jakoś strasznie nie podrapać tego silnika. Tutaj narzędzia mogę już schować. Potrzebny mi przewód zasilający. I tutaj chwilowo sobie podłączę ten silnik. Wszystko to oglądaliśmy już w nagraniu poświęconym temu silnikowi, ale dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z tym silnikiem, chętnie pokażę, jak on pracuje, aczkolwiek nie jest to zbyt piękna praca, bo tak jak Wam już chyba wspomniałem, ten silnik będzie jeszcze wymagał wymiany łożyska. Silnik jest już podłączony do przewodu. Nie będę go włączał bezpośrednio do sieci, tylko podłączę go do regulatora napięcia. Regulator podłączę do listwy. Zmniejszę tutaj napięcie i zobaczmy. Silnik działa dosyć głośno, tak jak słyszeliście, i w pewnym momencie wpada w takie wibracje. To jest spowodowane tym, tak jak oglądaliśmy już na poprzednim nagraniu, dosyć luźnym łożyskiem od strony turbiny. To jest łożysko, jeżeli dobrze pamiętam, z oznaczeniem 629, tutaj jest 627. Ja je sobie zamówiłem i przy innej okazji jeszcze raz ten silnik wyjmę i zrobimy wymianę tych łożysk, aczkolwiek będzie ona przebiegać mniej więcej dokładnie tak samo, jak widać na nagraniu, w którym wyjmowaliśmy łożyska znajdujące się w tym silniku do ich zmierzenia. Ale to na pewno za kilka tygodni ta tematyka wróci. Odłączam już ten tymczasowy przewód. I spróbujmy teraz może, chwileczkę, może teraz zamontujemy wszystkie te urządzenia znajdujące się w górnej części odkurzacza. To na razie sobie odsunę. I spróbujmy się teraz zająć tą częścią. Tutaj w tej części odkurzacza znajduje się włącznik, który wyjmowałem podczas demontażu. Miałem nadzieję, że uda mi się tutaj odłączyć te przewody, ale w końcu stwierdziłem, że najprościej będzie je tutaj po prostu na środku obciąć i złączyć potem za pośrednictwem kostki. To zaraz zrobimy. Ale teraz muszę ten przełącznik tutaj z powrotem włożyć. Przyznaję tylko, że nie do końca pamiętam, w którą stronę on był zamontowany. Chyba... Wydaje mi się, że tak powinno to być jednak. I teraz jest tutaj taka klapka, którą zaraz powinienem założyć. Tutaj będą wychodziły dwa przewodziki idące tutaj do tej lampki sygnalizującej zapełnienie worka. Natomiast tutaj chyba wychodzi ten cały przewód. Sprawdźmy. O, chyba tak to powinno być zrobione, jeżeli się nie mylę. W razie wątpliwości rzucę jeszcze okiem na film z demontażu. No i tutaj mam cały włącznik. Dobra, tak to wygląda i teraz chyba muszę tutaj tymi śrubkami dwiema przykręcić tę klapkę. Pierwsza śrubka, druga śrubka.
teraz będzie to bardziej widoczne. Wydaje mi się, że tak już jest to dobrze zmontowane. Tutaj wychodzą te dwa małe przewodziki idące tutaj do tej lampki. Natomiast tu z drugiej strony idą przewody te do silnika, a te tutaj do ściągacza przewodu i do przewodu zasilającego. Ok, dobrze. Teraz muszę zamontować cały ten mechanizm zwijania przewodu. Tutaj jest taka dźwigienka, która, tak jak rozumiem, wyhamowuje ten zwijacz. I tu muszę tą końcówką trafić w taki otworek, który jest tutaj na dole. Ok. Dźwigienkę na razie troszkę odchylę. Ok, wydaje mi się, że siedzi tak jak powinna. Teraz muszę założyć tę całą pokrywę. Chyba w taki sposób, żeby tędy wychodził przewód. O, dobra. Ok. Mam wrażenie, że tu wszystko ładnie zaskoczyło. Te styki tutaj się zetknęły. Wygląda na to, że teraz muszę tutaj przykręcić 4 śruby. Chyba takie. I wydaje mi się, że one tu żadnych podkładek już nie miały. Raz, dwa, trzy, 4. Tak, więcej już ich nie mam. Może tu z tej strony. Ok. Czyli co, tak byłoby to, powiedzmy, zmontowane. Pasuje całkiem ładnie. Tylko tak, tutaj muszę teraz przełożyć te śruby montażowe. Właściwie nie zostało mi już wiele śrub i one wszystkie są identyczne, także nie mam tutaj żadnej rozterki, którą akurat śrubę użyć. Tylko jeszcze chwileczkę. Wydaje mi się, że tutaj były założone takie trzymadełka, przez które przechodziły śruby i je trzeba tutaj, o, nie wiem, może teraz będzie to widać. I tutaj drugie. W ten sposób, żeby tutaj była wkręcona śruba. Ok. Nie wiem, może ja to odwrócę w ten sposób. I teraz tymi śrubami powinienem trafić w te nakręteczki, które przed chwilą tam nasuwałem na tą obudowę odkurzacza. Tutaj chyba mi się udało. Nawet chyba się to trzyma. I tutaj tak samo. No, wkręca się. Ok. Fajnie. I w ten sposób te dwie śruby są przykręcone. Tego teraz raczej nie będzie widać. Tutaj tam w głębi. O, teraz może będzie widać. Do tych takich nakrętek, które nasunąłem na tą część obudowy. Fajnie. Połóżmy ten odkurzacz teraz na podkładce. No i teraz powinienem tak naprawdę zamontować całą tę część z silnikiem tutaj
tutaj w odkurzaczu i połączyć te przewody. Ja kiedy demontowałem ten odkurzacz, miałem problem, bo nie bardzo wiedziałem, w którym miejscu te przewody mógłbym sobie rozłączyć, żeby móc spokojnie wyjąć silnik. Tutaj nie było czegoś takiego jak jakaś kostka, złączka, więc ja po prostu te przewody w takim wygodnym miejscu przeciąłem. Wygodnym w tym sensie, że teraz mogę sobie tutaj zamontować kostkę i już przy każdym następnym demontażu odkurzacza będę po prostu przewody tutaj rozłączał. Tylko najpierw z tych przy silniku mam już zdjętą izolację, ale muszę teraz zdjąć z tych izolację, żeby móc je ponownie połączyć. Dobra, nie trzeba dużo, troszeczkę. Dobrze, i tu jeszcze jest ten malutki przewodzik, ten idący do lampki i do czujnika zapełnienia pojemnika na pył. Jego też będę musiał połączyć, może nawet zobaczymy, może zwykły, a może też przez kostkę. Dobra, i teraz tutaj przy silniku, tutaj już z tych głównych przewodów mam izolację zdjętą, bo było mi to potrzebne do podłączania na próbę tego silnika, ale tu jeszcze jest ten malutki przewodzik od czujnika i z niego też troszkę izolacji zdejmę. Może jeszcze, o, troszeczkę wystarczy. Teraz wezmę sobie kostkę, może taką potrójną z 3 połączeniami i zaraz te przewodziki połączę. Jeszcze jedna rzecz, tutaj oryginalnie w całym tym wnętrzu odkurzacza cała ta ścianka była wyłożona taką wykładziną gąbkową i nie wiem, no takim chyba papierem preszpanowym. Ja tę gąbkę musiałem zlikwidować, bo ona kompletnie się tutaj rozpadła, była taka strasznie tłusta, jakaś brudna. Przyznaję, że czyszczenie tej gąbki zajęło mi strasznie dużo czasu. Wszystko to możecie zobaczyć na filmie o demontażu tego odkurzacza. Natomiast ja tej gąbki na razie jeszcze nie odtworzyłem. Myślę, że jej zadaniem było też wygłuszanie tego odkurzacza. Okej, no po prostu będzie chodził na razie głośniej, ale postaram się taką pasującą gąbkę znaleźć. Wyciąć tak na szerokość tego pasa, tego, nie wiem, papieru preszpanowego i jeszcze raz ją tutaj w tym odkurzaczu zamontować. Na razie po prostu wkładam ten papier tak jak on tutaj jest i nawet nie będę go jakoś tam szczególnie przymocowywał. Niech on sobie, on był razem z tą gąbką po prostu przyklejony tutaj do krawędzi tego odkurzacza, mniej więcej w ten sposób. Nie wiem, czy to faktycznie miało jakieś znaczenie wygłuszające. Nie mam pojęcia, czy to wpływało na pracę tego, na głośność pracy tego odkurzacza. Dobra, na razie to tak zostawię, ale postaram się na pewno ten odkurzacz jeszcze kiedyś będziemy rozkręcać. Postaram się taką gąbkę tutaj wymienić. Tutaj też jeszcze była taka wykładzinka z gąbki. Może tak to było zrobione? Chyba tak. Tutaj była z otworkiem na przewody. I tu jeszcze też było coś, nie wiem, może ta część była jeszcze osłonięta też taką tekturką. No dobra, ja to tak zostawię jak to teraz jest. Teraz teoretycznie powinienem po prostu połączyć te dwie części odkurzacza, ale najpierw muszę połączyć tutaj te przewody. Może tak położę, będzie mi wygodniej. Dobra, tu będą te dwa przewody połączone. Ten zielony z tym i ten idący do czujnika zapełnienia worka będzie połączony z tym przewodem. Muszę tylko znaleźć kostkę. Tutaj znalazłem taką zwykłą, prostą, potrójną kostkę i postaram się te przewody ze sobą połączyć. Teoretycznie mógłbym tutaj jeszcze końcóweczki na nie zacisnąć, ale tak też będzie ok. Dobra. Ten zielony przewodzik. No i tutaj dam jeszcze ten malutki przewód od czujnika zapełnienia worka, choć do niego mógłbym dać troszeczkę nawet mniejszą taką kostkę, albo w ogóle może połączę to
właśnie bezpośrednio ze sobą. Dobra, połączmy go przez tę kostkę. No i teraz te przewody z drugiej strony. Może najpierw te najkrótsze. Tutaj wchodzi ten zielony przewód. Przepraszam, bo to może nie jest jakoś super widoczne na nagraniu, ale generalnie praca też nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Dobra, teraz ten troszkę dłuższy. Mocno się trzyma. I jeszcze ten malutki przewodzik tutaj. Mam już te przewody połączone, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, tutaj tego połączenia oryginalnie nie było, po prostu były poprowadzone przewody. Ja w tym miejscu je rozciąłem, bo tutaj jest po prostu najwygodniej je później połączyć, a dzięki temu można w każdej chwili właściwie wyjąć ten silnik i na pewno to połączenie się nam jeszcze przyda, kiedy będziemy wyjmować ten silnik do wymiany łożysk. No i teraz myślę, że możemy z powrotem nałożyć tę część obudowy. Tak się zastanawiam trochę, prawdę mówiąc, czy tak... Ok, no chyba tak będzie dobrze. Myślę, że teraz mogę już tutaj przykręcić te śruby, tylko to jeszcze nie jest wszystko. Bo tutaj muszę zamontować taki, nie wiem jak to nazwać, koszyczek, siatkę. Do niej są przykręcone te śruby, a zadaniem tego w cudzysłowie koszyczka jest trzymanie, tutaj nadawanie kształt workowi, który filtruje kurz zbierający się w pojemniku. Zaraz to sobie obejrzymy. Jedną śrubę już tutaj wkręcam. Nawet mogę ją chyba już dosyć mocno wkręcić. Nie, podkładek pod tymi śrubami nie było. Dobra. Teraz druga śruba, ale pod nią musi pójść jeszcze taki haczyk, który służył do zaczepiania zwiniętej tutaj rury tego odkurzacza. No, chyba trafiłem, chyba tak. Nie, ona musi chyba, o, tak w odwrotną stronę iść, bo ta rura będzie o to potem zaczepiona. Dobra, chyba tak, w razie czego to ją jeszcze przekręcę. Dobra. No i jeszcze jedna ostatnia śruba. Tutaj ją wkręcam. Chyba już trafiłem. W porządku. Tutaj mamy wszystko zmontowane. Tutaj mamy ten zbiornik, w którym zbierał się kurz. Tylko jeszcze muszę pójść i poszukać, co zrobiłem z workiem od tego odkurzacza, bo on na pewno gdzieś był. Ok, mam już worek, po prostu zostawiłem go pod takim zadaszeniem na dworze, bo ostatnio go trzepałem. I teraz nie jestem dokładnie pewien, jak on powinien być założony, ale chyba w ten sposób, ponieważ najwięcej kurzu było zebrane tutaj na tej części. Ta była właściwie czysta, więc to jest ta część, w której znajduje się silnik. I mówiłem już o tym podczas demontażu tego odkurzacza. To jest taki z naszej perspektywy, z naszej polskiej perspektywy, czy w ogóle z perspektywy chyba większości tego typu urządzeń, odkurzaczy workowych, taka dosyć nietypowa konstrukcja, ale jednak typowa dla odkurzaczy radzieckich. To jest taka konstrukcja, w której kurz nie zbiera się tutaj wewnątrz worka, tak jak w zwykłych odkurzaczach workowych, tylko ma zbierać się, opadać tutaj w tym pojemniku, natomiast worek jest tak naprawdę czymś w rodzaju, tak jak tutaj widać, filtra chroniącego ten cały odkurzacz przed zabrudzeniem, zapyleniem, no i zbierającym oczywiście cały ten pył, który jest odkurzany.
tutaj na tej zewnętrznej części, natomiast no, to nie jest tak, że ten pył gdzieś wpada do jakiegoś worka, tak jak w typowych starych odkurzaczach. Ta konstrukcja powtarza się na przykład w Saturnasie, w odkurzaczu Buran, w wielu radzieckich odkurzaczach. Także pod tym względem ten Ural nie jest niczym nietypowym. To jest otwór, w którym wpada kurz do środka, osadza się tutaj na worku, cięższe fragmenty opadają do tego pojemnika. Także powinno to być w ten sposób założone. A teraz po prostu nakładam tutaj całą tę górną część odkurzacza. Wpasowuję. Prawdę mówiąc, nie jestem pewien, czy te otwory, otwór wlotowy i otwór wylotowy powinny się pokrywać, czy raczej powinny znajdować się po przeciwnych stronach. Ale może tak to zostawmy, bo tak będzie to fajnie wyglądało, fajnie się będzie ten odkurzacz w ten sposób prezentował. No i tutaj mam klamerki, którymi możemy to po prostu zatrzasnąć. Ta, nawiasem mówiąc, jest troszeczkę luźna. Tak jakby tutaj się troszeczkę jakby to rozgięło. Z drugiej strony nie chcę tego złamać. O, ale trzyma już o wiele lepiej. Troszkę się po prostu rozgięła. No i o jednej rzeczy jeszcze, prawdę mówiąc, zapomniałem i będę musiał to uzupełnić. Tutaj na dole odkurzacza znajdują się kółeczka. Kiedy ten odkurzacz do mnie trafił, tych kółeczek po prostu już nie było. Ja myślę, że one się w naturalny sposób zużyły i odłamały. To pewnie były takie dosyć delikatne, plastikowe kółeczka. Natomiast myślę, że nie będzie problemu z dostaniem kółeczek tej średnicy i w tym wymiarze, czy tam tej szerokości i tej średnicy, bo one nie mogą być za duże, bo inaczej będą się tutaj blokowały. Także ja sobie takie kółeczka jeszcze kupię i wtedy je tutaj wymienimy. No bo teraz, gdybym postawił ten odkurzacz na dywanie, no to w sumie nawet nie ma problemu, ale gdzieś na jakiejś podłodze, parkiecie czy coś, no to on tymi osiami kółeczek, czy tymi mocowaniami kółeczek po prostu podrapie podłogę. Jeżeli stoi na jakiejś takiej podkładce, to jest w sumie ok, ale na pewno będę musiał to wszystko uzupełnić. Odkurzacz Ural z 1978 roku mamy ponownie zmontowany. Tak jak powiedziałem, na pewno trzeba będzie tutaj jeszcze te kółeczka uzupełnić. Sprawdźmy, czy działa ten zwijacz przewodu. Dobra, tak sobie wyciągam i tutaj chyba powinienem wcisnąć teraz ten przycisk, w którym znajduje się też lampka zapełnienia worka. O! Nawet to działa. Może nie do końca. Ale generalnie działa. No fajnie. Tutaj widzę, że jeszcze jest, o tym zapomniałem, tutaj jest tak zaizolowana jakąś taśmą wtyczka, prawdopodobnie ona po prostu tutaj popękała. Zajrzyjmy pod tą taśmę izolacyjną, co tam się dzieje, czy nie będzie jakiegoś przebicia. Mam wrażenie, że to jest jeszcze taka bardzo starego typu i już bardzo jakaś taka rozpadająca się taśma izolacyjna, czyli było to robione już wiele lat temu. Tak, tutaj po prostu już z tej wtyczki zsunęła się tutaj izolacja przewodu wchodzącego do tej wtyczki. Niestety jest to wtyczka taka na stałe montowana, nierozbieralna. Szkoda, ale też no nie chciałbym jej tutaj tracić. Wolałbym taką oryginalną radziecką wtyczkę zachować. Dobra, rozkleję najpierw tę taśmę i zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Zdjąłem tą starą taśmę izolacyjną i tutaj na szczęście przewody nie są pod spodem uszkodzone. Po prostu ta cała izolacja tutaj wysunęła się, ściągnęła z tej wtyczki. No ja jej tutaj już nie założę. Natomiast zaraz sprawdzę jeszcze tutaj połączenia na wtyczce. Natomiast myślę, że po prostu jeszcze raz to ładnie czarną taśmą nową wszystko zaizoluję. Po prostu chciałbym zostawić przy tym odkurzaczu oryginalną radziecką wtyczkę, chociaż
Gdzieś mam chyba nawet radziecką wtyczkę, aczkolwiek wcześniejszą, bo gdzieś z lat 60. Także tu przy tym odkurzaczu z lat 70. wolałbym zostawić taką, zaraz ją tylko jeszcze troszeczkę przetrę. Wtyczkę nawet troszkę przetarłem, natomiast nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji, w której tutaj gdzieś w środku wtyczce te przewody się wyciągnęły i gdzieś dotykają do siebie. Dlatego zrobię taki malutki test. Ok, teraz nie mamy przejścia tutaj między tymi stykami, czyli one tutaj w środku wtyczce do siebie nie dotykają, a jak włączę przełącznik, to mamy teraz przejście. Wyłączam. Nie mamy. No dobra, czyli wtyczka tutaj w każdym razie nie powinno być w niej gdzieś przerwanej izolacji pomiędzy tymi przewodami, czyli jest to tylko kwestia tego, że ta izolacja z przewodu wyszła tutaj z wtyczki i ja je sobie teraz ponownie owinę. Gdyby ten odkurzacz miał być faktycznie przez kogoś codziennie wykorzystywany, to jednak byłbym za tym, żeby dla bezpieczeństwa tę wtyczkę całkowicie wymienić na nową, po prostu obciąć i założyć nową wtyczkę, natomiast u mnie jest on raczej eksponatem, no więc zależy mi bardziej na tym, żeby mieć oryginalną radziecką wtyczkę. Dobra, i sobie teraz troszkę obwinę to taśmą izolacyjną. Też aż na tą wtyczkę, żeby chronić te przewody przed dalszym urwaniem. Tak, postaram się to dosyć grubo zrobić, żeby w tym miejscu nie było to cieńsze od reszty przewodu. Czyli podsumowując, cały ten odkurzacz Ural z roku 1978 mamy mniej więcej zmontowany. Tutaj patrzę, że z części, które w nim były, została mi taka malutka osłonka przewodu. Gdzieś może zapomniałem ją założyć. Zostało mi jakiś taki zaczep. Nie pamiętam, do czego on służył. Przejrzę sobie jeszcze raz nagranie z demontażu tego odkurzacza i może do tego dojdę i wtedy to zamontuję. Aczkolwiek nie jest też wykluczone, że wpadło to tutaj z jakiegoś kompletnie innego urządzenia. No, została jeszcze taka tekturka, która tutaj gdzieś znajdowała się na górze chyba silnika. Do niej też była przyklejona taka gąbka wygłuszająca cały ten odkurzacz w środku. Może jeszcze ją wykorzystam, jeżeli będę odtwarzał to gąbkowe wygłuszenie wnętrza odkurzacza. Natomiast teraz myślę, że możemy wreszcie ten odkurzacz podłączyć. Myślę sobie, że jeszcze gdzieś powinienem mieć przecież rurę do tego odkurzacza, która była w komplecie. Zaraz ją znajdę, ale tak czy inaczej zróbmy teraz test tego urządzenia. Podłączę go też do regulatora napięcia. Tego Urala jeszcze nie włączałem. Pamiętam, że jak robiliśmy demontaż, to przedtem nie chciałem go podłączać, bo nie wiedziałem, w jakim stanie jest silnik. Teraz wiemy już, że silnik jako tako działa, aczkolwiek będzie jeszcze wymagał wymiany łożyska albo obydwu łożysk i będzie chodził dosyć głośno, ale sprawdźmy, jak to działa wszystko po zmontowaniu. Tutaj zmniejszę sobie napięcie. Odkurzacz teraz chyba powinien być wyłączony. Tak, i włączmy odkurzacz. No przyznaję, że jest on naprawdę głośny i trzeba będzie te łożyska jednak w tym silniku koniecznie wymienić. Spróbuję go jeszcze raz włączyć na troszeczkę niższym napięciu. Zobaczmy, jak teraz będzie chodził.
on bardzo głośny, ja tutaj nie uruchamiałem go jeszcze na napięciu 230 czy 220 V, a i tak słyszeliśmy, że działa on bardzo głośno, także no, trzeba się będzie jeszcze troszkę tym odkurzaczem pobawić. Na pewno w jednym z następnych nagrań, gdzieś tam za kilka tygodni, nie chcę tego od razu teraz robić, żeby nie męczyć wszystkich cały czas odkurzaczami radzieckimi, wymienimy łożyska w tym silniku, tak jak już powiedziałem, odtworzymy to gąbkowe wygłuszenie w tym odkurzaczu i zobaczymy wtedy, jak zmieni się jego praca. W każdym razie na razie bardzo się cieszę, że tak. Działa tutaj przełącznik tego odkurzacza, silnik po zamontowaniu generalnie działa, no widzieliśmy zresztą jak działa w poświęconym temu silnikowi odcinku. Ten odkurzacz nawet tutaj całkiem porządnie zasysa powietrze, tędy powietrze wylatuje, można tutaj podłączyć też rurę i używać go jako dmuchawa. Nie zauważyłem, żeby świeciła się tutaj ta lampka zapełnienia worka czy zapełnienia pojemnika na kurz, nawet jak zatykałem tutaj ten pojemnik, to tutaj nic się nie zapalało, ale wcale nie jest powiedziane, że ta żaróweczka, która chyba się tutaj znajduje, jest sprawna. Nawiasem mówiąc, może spróbowałbym do niej zajrzeć. Jest tutaj jakaś śrubka, więc ja ją po prostu wykręcę. Ok, zdjąłem całą tą pokryweczkę. Tutaj na wszelki wypadek jest wyłączone, ale ja to jeszcze rozkręcę. I faktycznie znajduje się tutaj, zobaczcie, taka malutka żarówka i ona chyba nawet, tak jak patrzę na te włókna tutaj na niej, chyba nawet nie jest przepalona. Nie dawała mi spokoju ta sprawa tego czujniczka. Otworzyłem jeszcze raz odkurzacz, to już teraz naprawdę szybko idzie. I tutaj przykręciłem troszeczkę mocniej znajdującą się na nim śrubę. I zobaczmy, co teraz będzie. Skieruję kamerę tutaj może na ten wskaźnik znajdujący się na pokrywie i na chwilkę podłączę odkurzacz. Zobaczcie, i ta lampeczka od razu się zapala, jak tylko włączę odkurzacz, czyli w tej chwili jest ten wskaźnik ewidentnie za mocno skręcony. Wróćmy kamerą tutaj, czyli troszeczkę go poluzuję. Tutaj oczywiście wszystko jest odłączone. Troszeczkę luzuję śrubę. Nie za dużo. Zobaczmy teraz. Odłączam wszystko. Luzuję śrubkę. Wydaje mi się, że doszedłem do pozycji, w której ten czujniczek jeszcze się pali. Zobaczcie. Tutaj widać. Natomiast jak go troszeczkę odkręcę, powiedzmy tyle, on chyba już powinien przestać. Tak. Tu już się nie pali. Troszeczkę go dokręcę. Dosłownie milimetr. O, zaczyna się palić. Dobra, to go teraz cofnę. Malutko. Zobaczmy teraz, czy nie za mało. O. Już się nie pali. Nie mam pojęcia o regulacji tego czujnika, ale zobaczmy, co będzie teraz po zmontowaniu tego odkurzacza. Wiem, że on jest w każdym razie ustawiony tak na granicy świecenia. W tej chwili się nie świeci. Mam wrażenie, że jeżeli coś tutaj się zmieni w jego, nie wiem, ciśnieniu wokół tego czujnika, to lampka powinna się zacząć świecić, aczkolwiek no, nie jestem tak do końca pewien zasady jego działania. Dobra, mogę z powrotem to wszystko zmontować. Fajnie, że sprawdziliśmy, że ta lampka działa i że w jakiś sposób ten czujnik jednak jest, no w każdym razie reaguje, a czy jest sprawny, tego już nie wiem. Tu w tym miejscu malutkie uzupełnienie. Sprawdziłem sobie na nagraniu z demontażu tego odkurzacza i już wiem, że ta klamerka powinna znajdować się tutaj i przytrzymywać ten przewód. To jest nawet sensowne, bo przy zdejmowaniu całej tej górnej pokrywy można by tutaj, nie wiem, wyrwać te przewody ze styków. Także ja ją tutaj od razu przykręcę, tak jak ona powinna być. Ok, wydaje mi się, że zamysł był taki. Chyba.
Teraz się to już dosyć ładnie trzyma. Przyszło mi do głowy, że właściwie skręcałem ten odkurzacz troszeczkę w nieodpowiedniej kolejności, to znaczy ja przykręciłem najpierw całą tę górną część, a potem zająłem się montażem tej dolnej części, natomiast wydaje mi się, że powinno się to robić odwrotnie. Najpierw zamontować tutaj silnik w tej dolnej części, przykręcić całą tą główną część, środkową część korpusu tutaj do tej dolnej części, a dopiero na koniec założyć sobie tutaj te nakrętki na obudowę i na samym końcu już zamykać tę górną pokrywę. Myślę, że tak jest wygodniej. Wtedy można też tutaj spokojnie, wygodnie połączyć te wszystkie przewody w środku. A skoro już zdjąłem tę górną pokrywę z odkurzacza, to mamy jeszcze fajną okazję rzucić okiem, jak to wygląda, kiedy ten odkurzacz pracuje. Ja go sobie już tutaj podłączyłem do regulatora i na chwilkę go jeszcze włączę. Troszeczkę widać iskrzenie na szczotkach, ale mam wrażenie, że one się już tutaj powolutku ładnie docierają i dopasowują do kształtu komutatora. Wkładam sobie tutaj teraz jeszcze raz tą kartonową część. Tutaj wkładam te mocowania śrub. Teraz mogę założyć tę całą górną część. Okay. Teraz ponownie przykręcam tutaj śruby z jednej i z drugiej strony. Tak, tutaj od góry najłatwiej się dostać do wnętrza odkurzacza. Tutaj sprawdziliśmy, że żaróweczka działa, więc mogę też z powrotem założyć tą osłonkę żarówki i przykręcić. No fajnie. No i może jeszcze raz na chwilkę włączmy ten odkurzacz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w momencie kiedy zatkałem tutaj ten wlot powietrza, zaczęła się świecić lampka. Może w ten sposób go postawię i zaraz zatkam ręką wlot powietrza. Teraz chyba mam wrażenie, że ten czujnik jest troszeczkę za bardzo czuły. Musiałbym tą śrubkę jeszcze troszeczkę poluzować, bo jak mu tutaj dodam mocy, to ta lampka się zaczyna zapalać. Tak, jeszcze trzeba by tę lampkę, ten czujnik troszeczkę poregulować, ale już widać, że jak zatykam, ona się zaczyna palić mocniej. Puszczam, troszeczkę tak zaczyna migotać, palić się słabiej. Czyli jest to kwestia doregulowania tej śrubki na tym czujniku, ale generalnie bardzo się cieszę, że to działa. Ok, znalazłem oryginalną rurę. Tutaj można wtykać tę rurę oczywiście zarówno w otwór wlotowy powietrza, tutaj którędy powietrze jest zasysane, jak też tutaj w ten otwór wylotowy i wtedy ta rura całkiem fajnie działa jako dmuchawa. Ja ją zaraz wymyję, wyczyszczę, ale może wypróbujmy ją od razu teraz, bo po tym myciu ona może być mokra i na pewno nie będę chciał jej wtedy używać. Dobra, podłączam ją na razie tutaj do otworu wlotowego powietrza, podłączam odkurzacz do regulatora, włączę.
jakiś tam efekt zasysania jest, aczkolwiek on nie jest jakiś piorunujący. A sprawdźmy jeszcze, jak ten odkurzacz dmucha. Pójdę teraz, umyję rurę, żeby ona po nawinięciu na ten odkurzacz jakoś ładniej się prezentowała. Cholera, dobrze, że nikt z rodziny nie widzi, jak wygląda wanna podczas czyszczenia rury od odkurzacza Ural. Ok, rurę mamy już wyczyszczoną, nawet jakoś to wyszło i o dziwo nawet udało mi się doczyścić łazienkę. Czyli myślę, że możemy teraz tę rurę tutaj fajnie owinąć wokół tego odkurzacza i do tego właśnie, o może tak, służyły te zaczepy. To muszę tylko przewód podnieść. To chyba mniej więcej tak robione. Ok, i tutaj mogę tę dolną część rury zaczepić. Dobra, fajnie. Przewód, tutaj już mi ściągacz go nie wciągnie, ale też mogę go sobie tutaj zaczepić, chociaż zaraz go może jeszcze na chwileczkę włączę. Jeszcze odrobinę może przetrę ten odkurzacz. Tutaj przy okazji chciałem Wam króciutko przypomnieć to, o czym mówiłem w nagraniu poświęconym demontażowi tego odkurzacza. Jest to urządzenie wyprodukowane w fabryce Ural Elektrociaż-Masz w dawnym Swierdłowsku, czyli obecnym Jekaterynburgu. Natomiast ten silnik, który oglądaliśmy, który znajduje się w tym odkurzaczu i który chodzi bardzo głośno, został wyprodukowany, o tym też już mówiłem, w fabryce Mias Elektroaparat w mieście Mias. I chyba nie jest przypadkiem, że jeżeli dobrze pamiętam, w Mias produkowane są również ciężarówki marki Ural, bo jak mogliśmy się zorientować, obydwa te urządzenia, odkurzacz Ural i ciężarówka Ural, oferują mniej więcej podobne doznania akustyczne. Nawiasem mówiąc, jeżeli macie sąsiadów, których dzieci chodzą do szkoły muzycznej i terroryzują Was ciągłymi ćwiczeniami, no to możecie się już, wiecie, teraz zaopatrzyć w taki odkurzacz Ural i regularnie, legalnie po zakończeniu ciszy nocnej od godziny 6 rano robić w domu intensywne porządki. Wtedy pewnie sąsiedzi dosyć szybko się z Waszego sąsiedztwa ewakuują. To, co z tym odkurzaczem trzeba będzie jeszcze zrobić, to może skompletować tutaj ssawki, których nie mam. Na pewno oczywiście zająć się jego silnikiem. No i bardzo by mi się przydał też taki pokrowiec, który był na ten odkurzacz naciągany i wtedy można go było postawić gdzieś w kącie pokoju jako taki taborecik czy taka pufa do siedzenia. I myślę, że na tym to dzisiejsze noworoczne nagranie o odkurzaczu Ural, o montażu odkurzacza Ural możemy zakończyć. Bardzo Wam dziękuję za te wspólne świąteczno-noworoczne porządki, bo jednak dzięki montażowi tego odkurzacza trochę miejsca mi tutaj w warsztacie przybyło. Odkurzacz będę mógł teraz spokojnie odstawić na półkę, aczkolwiek tak jak powiedziałem, nie jest to koniec przygody z tym odkurzaczem, bo na pewno jeszcze za jakiś czas wyjmiemy z niego silnik i wymienimy w nim łożyska. On nie powinien chodzić tak głośno, jak chodzi teraz i mam nadzieję, że uda się go jeszcze troszeczkę wyciszyć. A myślę, że teraz spotkamy się już po Nowym Roku, niebawem, w sumie za kilka dni, w kolejnych nagraniach i będę chciał Wam opowiedzieć, po pierwsze podsumować, tak jak już mówiłem, co widzieliśmy, jakie stare urządzenia obejrzeliśmy w roku 2023 i chciałbym Wam też troszeczkę opowiedzieć o pomysłach i tematach na najbliższe tygodnie czy miesiące roku 2024, a tych pomysłów i materiałów na pewno nie zabraknie, bo mam tutaj w warsztacie mnóstwo rzeczy do obejrzenia. Część z nich już pokazywałem, części jeszcze Wam nie pokazywałem. Kilka starych, fajnych rzeczy mam obiecanych albo są już w drodze do mnie. Także tematów na następny rok na pewno nie zabraknie. Życzę Wam tylko cierpliwości, żeby chciało się Wam przynajmniej od czasu do czasu na ten kanał zajrzeć. Mnie raczej cierpliwości do starych urządzeń nie zabraknie, bo zawsze są to różne fajne przygody. Tak jak tutaj dzisiaj z tym radzieckim odkurzaczem Ural. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Cześć i do zobaczenia już niedługo.
Odpalenie takiego Urala to, nawiasem mówiąc, dość fajny pomysł na zastąpienie noworocznych fajerwerków.